Dlaczego brakuje mieszkań? Jaki jest tego powód? Po pierwsze dlatego, że w ogóle brakuje gruntów. Jest coraz trudniej znaleźć grunt budowlany, uzbrojony w miejscach takich jak Warszawa. Po drugie, zapas mieszkań u deweloperów jest bardzo mały. Gdyby teraz wszyscy deweloperzy postanowili sprzedać wszystkie zapasy, które mają, to po 2 kwartałach nie mielibyśmy w ogóle mieszkań na rynku. Po trzecie, nie ma spójnej polityki jakby promowania tej budowy mieszkań, czyli podaży. Jest za to kreowanie popytu przez kredyty 2%, gdzie ludzie mówią, ok, jak teraz nie skorzystam, no to później będę sobie pluł w brodę, że mogłem mieć kredyt na 2%, a tego nie korzystałem, w związku z tym kupuję, co jest na rynku, myśląc o tym, że albo to będzie inwestycja, albo, i często jest, albo to po prostu będzie jakieś tam zabezpieczenie środków. Witajcie w Smart City Navigators, podcaście o innowacjach, zrównoważonym rozwoju i najnowszych technologiach. Ten podcast tworzy dla Was Navi Parking. Jakub Kompa, założyciel i partner inicjatywy CitySense, której celem jest wspieranie deweloperów w dialogu z mieszkańcami, zwiększaniu wartości nieruchomości i tworzeniu prawdziwej tkanki miejskiej. Prezes Stowarzyszenia Lepszy Służewiec, którego działania znacznie przyczyniły się do transformacji i rozwoju dzielnicy. Od lat analizuje procesy miastotwórcze w poszukiwaniu sensu i rozwiązań służących mieszkańcom i inwestorom. Powitajcie Jakuba Kompę w najnowszym odcinku podcastu Smart City Navigators. Witaj Jakub. Witam, cześć, moje uszanowanie. Witamy po raz kolejny w Smart City Navigators. Co u Ciebie słychać? No, można powiedzieć, że dużo się dzieje i to jest chyba dobra wiadomość, bo chyba nie ma nic gorszego niż taka stagnacja i czekanie na to, żeby ktoś odebrał telefon. A dzisiejszy temat to też jest temat, w którym bardzo dużo się dzieje, jeśli chodzi ogólnie też nie tylko w Polsce, ale i globalnie. Porozmawiamy o rozwoju miast, w ogóle o przyszłości miast i o tym, jak miasta rozwijają się w chwili obecnej. I na początek rozwijmy temat w ogóle planowania, bo to jest ciekawe. Rozmawialiśmy trochę przed nagraniem o tym, jak wygląda to planowanie miast. Mówimy o Polsce na razie, ale na przykładzie Warszawy, ale też nie tylko. Jak to wygląda w Polsce? W Polsce wygląda to na razie, że to jest proces pewnego rodzaju chaotyczny i dostosowany do takich bardzo bieżących potrzeb, prawda? Potrzebujemy jakiejś, nie wiem, biurowców. Potrzebujemy, no to robimy na Służewcu 80% budynków biurowych i rozwiązujemy pewien problem, tworząc 3 kolejne. Więc można w skrócie powiedzieć, że oczywiście jest troszeczkę upraszczająca opinia, ale moim zdaniem jest to bardzo chaotyczne i takie niedostosowane do realnych potrzeb. Jest to planowanie ad hoc, jest to planowanie wycinkowe, nie patrząc na jakby całość miasta. I ja nie mówię, że to jest łatwy proces, ale z tego, co obserwujemy, mówię o osobach, które się w ogóle zajmują obserwowaniem tym, jak się miasta rozwijają, to raczej jest chaos niż jakikolwiek sens i porządek. Fajnie właśnie to, co powiedziałeś przed rozmową, zamiast planowania jest nieplanowanie. Tak. No to jest nieplanowanie, to jest działanie takie bardzo doraźne i jeszcze każda dzielnica osobno ma własne działania. Mówiąc wprost, miasta nie są często uwzględnione, jeżeli chodzi o plany zabudowy, prawda? Nie wiemy, co możemy budować, więc często dostaje się tak zwane WZ-ki, warunki zabudowy, które mogą być uzależnione od bardzo wielu czynników, ale nie tworzą jakiejś jednej spójnej całości. Więc te plany miejscowe nie są uchwalane, w związku z tym jakby ten rozwój dzielnicy jest, można powiedzieć, spontaniczny, co powoduje to, że wiele dzielnic popada w duże problemy. No, wspomniany Służewiec, który był w 90% prawie biurowy, prawda? Generował tyle problemów, że w końcu stał się mordorem i wszyscy podawali go jako przykład takiego antyplanowania. Natomiast takie rzeczy dzieją się w bardzo wielu miejscach, bo brakuje takiego namysłu nad tym, czego my tak naprawdę potrzebujemy, ale nie dzisiaj, bo w momencie, kiedy my mówimy, że dzisiaj potrzebujemy tego lub tamtego, a plany uchwalane są przez kilkanaście czasami lat, no to one są już na wejściu nieaktualne. To znaczy miasto się rozwija, potrzeby się zmieniają, technologie się zmieniają bardzo ważnie, a my zostajemy z planem, który był uchwalony 10 lat temu przez kogoś, kto w danym momencie stwierdził, że potrzeba więcej parkingów, mniej parkingów, więcej budynków takiej lub innej funkcji. No tak nie może być. Powinniśmy planować z wyprzedzeniem. To, co dzisiaj będziemy planowali, powinno odpowiadać na potrzeby, które będziemy mieli za 10 lat. Co nie jest łatwe, no ale trzeba gdzieś tam pomyśleć o tym, czego będziemy potrzebowali jako miasto, jako dzielnica, jako obszar, a nie tylko realizować takie łatać bieżące jakby problemy. Jeżeli obserwujemy pewien trend, a te trendy można zaobserwować, że znowu posłużę się przykładem Służewca. W tej chwili jest trend budowania tak zwanych PRS-ów, Private Rental Sector. To są mieszkania na wynajem instytucjonalne, prawda?
I tak jak nie było ich w ogóle, tak teraz prawie każda nowa inwestycja jest budowana w tym duchu. Wcześniej mieliśmy to samo z mieszkaniami, wcześniej to samo z budynkami biurowymi. Jeżeli będziemy w ten sposób pozwalać się miastom rozwijać, no to będziemy mieli chaos, prawda, przestrzenny i organizacyjny. My powinniśmy tak naprawdę zebrać grupę ekspertów, urbanistów, podzielić miasta na jakieś sektory, zaplanować, co dla danego sektora będzie rozwijane i po co, prawda? I jeszcze przewidzieć, jakie będą potrzeby mieszkańców w przyszłości. Czy będziemy więcej korzystali z aut elektrycznych chociażby, co wymusi budowę infrastruktury, czy będziemy mieli mniej aut, co sprawi, że parkingi będą mniej potrzebne, a może będziemy mieli więcej i trzeba by już to wcześniej zaplanować i tworzyć parkingi wielopoziomowe w centrach miast. Te rozwiązania są wszystkie na stole, no ale chodzi o to, żeby je właściwie zaplanować z myśleniem o przyszłości, a nie o dniu dzisiejszym. Dlaczego brakuje mieszkań? Jaki jest tego powód? Powodów jest kilka i tutaj niestety raczej na ten moment nie mam dobrych informacji, bo jest drogo, a będzie jeszcze drożej prawdopodobnie i to z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że w ogóle brakuje gruntów. Jest coraz trudniej znaleźć grunt budowlany, uzbrojony w miejscach takich jak Warszawa, no więc część deweloperów wybiera wycieczkę poza miasto i budowy łanowe tak zwane, ale nie wnikając, brakuje tego. Po drugie, zapas mieszkań u deweloperów jest bardzo mały. Gdyby teraz wszyscy deweloperzy postanowili sprzedać wszystkie zapasy, które mają, to po 2 kwartałach nie mielibyśmy w ogóle mieszkań na rynku, co oczywiście winduje cenę. Po trzecie, nie ma spójnej polityki jakby promowania tej budowy mieszkań, czyli podaży. Jest za to kreowanie popytu przez kredyty 2%, gdzie ludzie mówią, ok, jak teraz nie skorzystam, no to później będę sobie pluł w brodę, że mogłem mieć kredyt na 2%, a tego nie korzystałem, więc w tym kupuję, co jest na rynku, myśląc o tym, że albo to będzie inwestycja, albo, i często jest, albo to po prostu będzie jakieś tam zabezpieczenie środków. Więc przy tej sytuacji jest bardzo ciężko. Nie mamy budownictwa socjalnego, prawda? Przepisy są bardzo skomplikowane. Mamy duże czasami zapasy gruntów, które nie są uwalniane, to są trzymane po prostu na czarną godzinę. I z perspektywy na przykład samorządu dużo łatwiej jest sprzedać daną działkę deweloperowi, niech on sobie tam buduje, niż inwestować samemu, prawda? Bo raz, że zasili to kasę miejską, a dwa, że unika się problemów administrowania tymi osiedlami. No więc nałożenie tych czynników sprawia, że mieszkania, no nie będzie ich więcej i szybko ich nie będzie więcej. Jeżeli na to jeszcze nałożymy jeden bardzo ważny filtr, czyli czas, w jakim jest budowane mieszkanie. Teraz od kupna działki do wybudowania dużego osiedla mija około 7 lat, z czego 3 lata, 4 lata to są procedury. No jak nie skrócimy tego, no to nawet gdybyśmy teraz rzucili potężne siły na rozwój rynku mieszkaniowego, to efekty zobaczymy po paru latach najwcześniej. Tylko duzi deweloperzy są w stanie sprostać tym wszystkim wymaganiom i ponieść koszty tego. W związku z tym, jeżeli ktoś by chciał zostać deweloperem i miał kilka milionów złotych, jest mu niezwykle, ekstremalnie trudno znaleźć taką działkę, gdzie będzie mógł po prostu wziąć kredyt i wybudować i utrzymać koszty tego kredytu przez cały okres budowania, pozyskiwania kapitału itd., itd. No to są właśnie takie dylematy, które sprzyjają tym największym, którzy mają po prostu zasoby finansowe, żeby tego typu inwestycje wykonywać, a ci z kolei budują dużo większe, no i często droższe też mieszkania. No, muszą sobie odbić z kolei te straty przez sprzedaż droższych mieszkań. Czyli tak naprawdę mali deweloperzy mają bardzo trudno, żeby się przebić i tak naprawdę następuje jakiś monopol w cudzysłowie. Można tak powiedzieć, bo to też sytuacja prowadzi do tego, że podejmowanie ryzyka przy tej na przykład wysokości kosztów materiałów jest bardzo ryzykowne, no bo trafiają się takie wypadki, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, choćby wojna na Ukrainie, która momentalnie wywindowała ceny materiałów o kilkadziesiąt procent. Nawet jeżeli to jest czasowe, no to wycina, mówiąc kolokwialnie, z rynku tych małych deweloperów, którzy nie mają tego bufora finansowego, żeby takie ruchy po prostu przewidzieć i się zabezpieczyć, prawda? Powiem Ci, nie brzmi to zachęcająco na to, żeby na przykład zostać deweloperem. Nie, myślę, że do tego potrzeba po prostu mieć duże zaplecze finansowe. Ale żeby też nie popaść w taki skrajny pesymizm, że będzie źle i będzie jeszcze gorzej, wydaje mi się, że przy pewnych zmianach w prawie, może nawet nie rewolucyjnych, uwolniłby się dość duży potencjał społeczny. Na przykład to właśnie budowanie społeczne, prawda, spółdzielcze. Czyli dajmy ludziom budować na własne potrzeby, żeby mogli, uprośćmy im to, dofinansujmy ich na przykład tanim kredytem z Banku Krajowego, po to, żeby oni mogli budować i wypełniać właśnie tą lukę. No bo w tej chwili w Polsce brakuje tak średnio, szacuje się około 1,5 miliona do 2 milionów mieszkań na rynku, żeby zaspokoić potrzeby, które w tej chwili mamy. I no nie wiem, wprowadzamy taki program jak Mieszkanie Plus, w ramach którego wybudowali 15 000 mieszkań.
No nie róbmy takich rzeczy, to nie ma Mało. sensu. Po prostu tak, musimy gdzieś systemowo podejść do tego i dać ludziom budować, bo ta inicjatywa jest, ludzie by chcieli to robić, tylko w tej chwili jest to zbyt trudne, zbyt ryzykowne i trzeba szereg przepisów spełnić, które po prostu uniemożliwiają taki szybką budowę. Kolejnym takim tematem, który też poruszyliśmy przed rozmową, to było Business Improvement Districts. Co to jest? To jest taka koncepcja, która zakłada współpracę miasta, biznesu, organizacji pozarządowych, mieszkańców po to, żeby transformować jakby daną dzielnicę, żeby zmieniać ją na lepsze. I teraz wychodzi to z założenia, że po pierwsze mieszkańcy wiedzą najlepiej, czego potrzebują. Władze miejskie mają korzyści z tego, że dzielnica jest dobrze zarządzana. Na tym biznes również korzysta, ponieważ dostaje wsparcie w postaci wiedzy, co jest potrzebne, jak prowadzić biznes i jest częścią tego jakby grupy. No więc mówiąc wprost, wszyscy interesariusze coś zyskują, a poświęcają to, że jest to finansowane głównie ze źródeł miejskich i z budżetu biznesów, prawda? Natomiast długofalowo to są bardzo opłacalne inicjatywy, które pozwalają właśnie wszystkim tym grupom wiedzieć, w jakim kierunku się będzie dzielnica rozwijała i niwelować te wszystkie wady, które każda dzielnica ma. Żeby być konkretnym, jest jedno skrzyżowanie, które powoduje szalone korki o długości około kilometra na Służewcu. Przeprojektowanie świateł na tym skrzyżowaniu praktycznie rozwiązuje ten problem i z tym się zgodzili urzędnicy. I teraz, żeby to było możliwe, jako stowarzyszenie pozyskaliśmy środki od deweloperów po to, żeby miasto mogło to poprawić. No jest to takie dziwne podejście do tematu, no ale nie mniej skuteczne, więc Czy nie miasto powinno wyłożyć jakby środki? Miasto tak, natomiast często nie ma i tu też nie jesteśmy tacy krytyczni w stosunku do miasta, bo rozumiemy też ograniczenia budżetowe. Jeżeli dzielnica dostaje niewielkie budżety na nie wiem, naprawę dróg albo rozwój infrastruktury, no to z pustego jej Salomon nie naleje, to nie ma sensu oczekiwać, że po prostu to się stanie, więc zamiast tego my często bierzemy we własne ręce jakby te działania i w takim na przykład budżecie obywatelskim zgłaszamy projekty. Te pieniądze już są, wystarczy je po prostu przekazać na cele, które będą poprawiały życie mieszkańców. A jak się nie da tego zrobić przez budżet obywatelski, to szukamy po prostu finansowania u tych, którzy pieniądze mają i którym też zależy na tym, żeby to skrzyżowanie lepiej funkcjonowało, prawda? Więc jakby tutaj łączymy te dwie grupy, a trzecią grupą są urzędnicy, do których przychodzimy i mówimy im, słuchajcie, szanowni państwo, tu mamy na finansowanie i pomysł rozwiązania problemu, pozwólcie nam po prostu to zrobić. I bardzo często to okazuje się właśnie tym podejściem, które przynosi efekty. Mówi się, że teraz walutą XXI wieku są informacje. No więc gdzie są te informacje? Organizacje pozarządowe mają masę informacji, która jest w ogóle nie wykorzystywana, prawda? My jako przedstawiciele NGO-sów, czy ci, którzy doradzają deweloperom, jak prowadzić rozmowy z mieszkańcami, my często wiemy dużo więcej o tym, czego potrzebują mieszkańcy, niż dowolny urzędnik, no bo on przecież też nie jest wszędzie, nie mieszka tam, prawda? Tak. To są rzeczy, które wychodzą tylko z takich pogłębionych rozmów. W związku z tym wykorzystanie tej informacji pozwoliłoby na przykład biznesowi do tego, żeby skuteczniej prowadzić swoją politykę inwestycyjną. Na przykład, jeżeli wiemy, że w danym miejscu nie ma absolutnie zapotrzebowania na dany typ lokalu, i ktoś by przyszedł do nas, my jesteśmy w stanie wskazać jakby dlaczego to nie ma sensu, prawda? I ktoś nie popełni dużego ryzyka inwestycyjnego, a niestety zauważamy, że jest to często robione właśnie tak bez konsultacji, bez sprawdzania, miejsce to miejsce, no i te lokale upadają. My widzimy to jakby często i sami wiemy, że to nie było szans, żeby to się udało, w związku z tym chętnie byśmy doradzili takim inwestorom, gdyby istniała taka platforma po prostu, albo się po prostu do nas zgłosili, nie róbcie tego, to nie ma sensu, to oczekiwania mieszkańców są takie, a takie. Nikt nie chce na przykład chodzić na bardzo drogie lunche, bo nie ma na to klienteli. I to wiemy, bo przez lata tutaj pracujemy i znamy sytuację. Super. No i też w tej całej komórce, właśnie miejsko-biznesowo, w tym całym dystrykcie powiedzmy, no też jest miejsce na parkingi i gdzieś na przemieszczanie się samochodów, których przybywa, dobrze o tym wiemy obaj, że ich nie ubywa. Co z parkingami, co z tymi strefami? Jak tu możemy jakoś rozwiązać ten problem? No to jest tak, z jednej strony problem pewnej świadomości, prawda? No musimy mieć świadomość taką, że choćbyśmy chcieli, żadne miasto nie udźwignie takiej ilości samochodów, żeby każdy mógł przyjechać i znaleźć miejsce parkingowe. To jest nierealne, fizyka nie kłamie, parkingi nie są rozciągliwe, ani nie możemy teleportować samochodów póki co. Natomiast jeżeli zrobimy to mądrze, przede wszystkim przemyślimy, gdzie powinny powstawać te parkingi, jaką rolę służyć,
a także wykorzystamy już istniejącą infrastrukturę, to możemy poprawić bardzo wykorzystanie jej. No bo samochód zajmuje naprawdę dużo miejsca w kwestii takiej przestrzeni, prawda? Więc wykorzystajmy je maksymalnie. Nie twórzmy na przykład parkingów, które są oburzone w 40%. Dla inwestora to jest koszt. Codziennie musi płacić za ogrzewanie, często za mycie, za różne tam, za całość. Nie 40%. Dokładnie tak. Więc ponosi bardzo duże koszty i część deweloperów wprost nam mówiła, że oni dopłacają do parkingów. No dobrze, no to co można zrobić? Otworzyć te parkingi. Jak można mieszkańców skłonić do tego, żeby używali? No chociażby wykorzystując nowe technologie. Aplikacje, które pokazują, gdzie jest miejsce parkingowe i jeszcze umożliwiają wcześniejszą rezerwację i zakup takich miejsc, są rozwiązaniem dla tych, którzy i tak przyjadą do tego miejsca samochodem, ale będą mieli przynajmniej pewność, że zaparkują gdzieś i często nawet nie wiedzą o tym, że można. Rozmawialiśmy przed spotkaniem o tym, że część hoteli oferuje możliwość parkowania w dobrej cenie. No, dla mnie to było zaskoczenie, bo nigdy nie parkowałem na parkingach hotelowych, wychodząc z założenia, że te koszty muszą być astronomiczne albo w ogóle, że nie będzie możliwe wjechanie do tego, prawda? Więc jeżeli pokażemy ludziom, gdzie są te parkingi, jakie są ceny, a z drugiej strony będziemy egzekwowali prawidłowe parkowanie, bo to też jest zmora, parkowanie na UASK fantazja kierowców naprawdę nie zna granic i parkowanie na terenach zielonych powoduje no masę problemów, niszczenie i tak dalej, niszczenie chodników. Jeżeli połączymy te dwa procesy, czyli inteligentnego parkowania plus właśnie egzekwowania przepisów, myślę, że po prostu zmieni się ludzkie przyzwyczajenie i to wystarczy, żeby przynajmniej się sytuacja poprawiła. Pytanie jest, czy w ogóle jest to możliwe do zrealizowania tak naprawdę? Ja jestem dużym optymistą, bo uważam, że ten sens tam jest w tym mieście, ale chodzi o to, żeby po prostu go znaleźć i żeby nauczyć się wymieniać informacjami, szukać najlepszych rozwiązań wspólnie, prawda? No nie może być sytuacji, w której jeden urząd robi coś wbrew drugiemu. Nie możemy najpierw remontować nawierzchni tylko po to, żeby ją później zerwać, bo trzeba wymienić rury. No to są przykłady niestety realne. Wydaje mi się, że dużo miast też zaczyna dostrzegać rolę tego, jak się komunikuje z mieszkańcami i w ogóle w informacji zwrotnych. Tu rozmawiam też często z samorządowcami, którzy wprost mówią, że gdyby istniała jakaś platforma komunikacji z mieszkańcami, gdzie oni mogliby przekazywać swoje pomysły i je konsultować, a z drugiej strony mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi, no ułatwiłoby to często pracę i nie robiliby rzeczy, które są wbrew oczekiwaniom mieszkańcom, co nie byłoby po prostu później nie powodowało jakichś napięć społecznych i jakichś takich pretensji, prawda? Często się dowiadujemy na przykład o jakimś dużym remoncie w momencie, kiedy stawia się znak zakazu wjazdu, prawda? No nie powinno tak być. A z drugiej strony często są konsultacje, które są prowadzone tylko po to, żeby później dokument skończył w szufladzie. Więc tych rzeczy do poprawy jest sporo, ale jeżeli zaczniemy od kilku drobnych kroków i zaczniemy po prostu współpracować nad rozwiązywaniem pewnych problemów, myślę, że to jest naprawdę, to nie jest aż tak trudne i co pokazuje wiele przykładów, da się to zrobić. Dlatego jestem optymistą w tym względzie. Takie futurystyczne pytanie na koniec. Mówiąc o przyszłości, jak widzisz w przyszłości miasta? Widziałbym miasta, które po pierwsze mają osoby odpowiedzialne za komunikację z mieszkańcami. Mają platformy do tego, przecież platformy cyfrowe są czymś naprawdę prostym do wykorzystania. Przy pomocy takiej platformy można byłoby głosować, brać udział w konsultacjach, pokazywać, na jak się powinno miasto zmieniać. Więc z jednej strony komunikacja, z drugiej strony planowanie. Nie na dzisiaj, nie na jutro, tylko za 10 lat. Trzecie to właśnie próba wykorzystania tego potencjału społecznego, jakim są organizacje pozarządowe, mieszkańcy, wysłuchanie ich i zmiana dzielnicy czy rozbudowa po to, żeby spełniać ich potrzeby. Więc wykorzystanie tych trzech jakby elementów myślę, że doprowadziłoby do tego, że miasto, może nie w takiej skali jak największe miasta w Polsce od razu, ale przynajmniej w mniejszej skali ruszyłyby z kopyta do przodu. Super. I na koniec pytanie bonusowe, na które się nie umawialiśmy. To jest prośba do Ciebie o to, abyś zadał pytanie, które będzie zadane któremuś z kolejnych gości naszego podcastu. I to jest pytanie dodatkowe. Okej, no dobrze, to może pójdźmy w tym kierunku. Co pozytywnego napędza Panią lub Pana w życiu? Bardzo ogólne pytanie, ale myślę, że można od tego się odbić dość w ciekawy sposób.
Myślę, że już teraz takie osiedla powstają i my też na przykład bardzo zwracamy uwagę na to, jak duże są odległości. Wychodząc z założenia, że taka przestrzeń pomiędzy blokami, tak jak kiedyś się w PRL-u projektowało, jest dużo lepsza do życia. I myślę, że tacy deweloperzy, teraz uchodzą z deweloperów premium, ale oni wytyczają pewien taki model, który będzie kontynuowany w przyszłości, w momencie, kiedy po prostu będzie większy wybór mieszkań i ludzie będą zwracali większą uwagę na to, gdzie mieszkają i w jaki sposób mieszkają, a nie tylko na cenę. Jakub, dziękuję Ci bardzo. To był kolejny odcinek z Tobą. Gdzie możemy Cię znaleźć w internecie? W internecie prowadzimy stronę citysense.pl, ale jeżeli ktoś by chciał osobiście ze mną się spotkać czy porozmawiać, no na LinkedInie chyba by było to najłatwiejsze. Dobrze, w takim razie dziękuję za kolejny wywiad i mam nadzieję do zobaczenia gdzieś w przyszłości. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka podcastu Smart City Navigators. Mamy nadzieję, że spodobała Ci się dzisiejsza audycja. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach i nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, aby nie przegapić nowego odcinka. Widzimy się i słyszymy już niebawem.